Cześć! Chciałem Was zaprosić dzisiaj do obejrzenia krótkiego przewodnika po wyspie Rhodos. Miejsce, gdzie zawsze świeci słońce, morze jest idealnie błękitne, no i oczywiście jest coś do pozwiedzania. Zapraszam, tak więc. Pokażę Wam kilka atrakcji oraz samych informacji o tej wyspie. A zaczniemy od samej stolicy, która założona była w 408 roku przed naszą erą. Dzisiaj jesteśmy w stolicy Rhodos, czyli w Rhodos, i wjechaliśmy właśnie tutaj na Stare Miasto. Dobrze jest zaopatrzyć się w jakąś mapkę. Wszędzie te mapki tu gdzieś są, bo tak dużo jest tutaj zabytków, że nie będę przy każdym stawał i mówił, który jest co i jak. Ale zapraszam do zapoznania się samodzielnie. Tutaj ze schodów możemy patrzeć na plac Hipokratesa, tak jak ja w tej chwili. A będąc tutaj na Starym Mieście, warto też tutaj przyjść pod monumentalny budynek. Jest to Zamek Wielkich Mistrzów. Można wejść do środka, pozwiedzać, ale nie trzeba. No i takie zakamarki są świetne. Oczywiście to jest klub taki wypraw, gdzieś poszukać swoich własnych ścieżek, nie? Gdzie nikt nie chodzi. Po prawej idąc meczet Sulejmana. No niestety podziwiać można go tylko z zewnątrz. Stare Miasto zwiedzamy oczywiście na pieszo, bo tak jest wygodniej, no ale całej wyspy już nie damy rady. No i chciałem Wam powiedzieć, że aby być niezależnym i pozwiedzać troszeczkę tej wyspy, dobrze jest wypożyczyć sobie taki małolitrażowy pojazd na 2-3 dni. Idealnie nam to wystarczy do tego, by pozwiedzać. Wypożyczenie to jest koszt około 50-60 euro za dobę, także myślę, że warto. No jadąc tutaj samochodem, trzeba troszeczkę wziąć sobie inny styl jazdy niż u nas w kraju. Dlatego, że tutaj jak są znaki, to nie zawsze są to znaki reflektowane. Widziałem nakaz skrętu w lewo, niektórzy jadą prosto. Zakaz zawracania, a wszyscy zawracają. Późne, żółte, to jest normalność, nie? Natomiast coś, czego już u nas nie ma, tu pieszy nie ma absolutnie pierwszeństwa, nie? Pieszy musi się upewnić, czy auto jedzie, czy nie jedzie, żeby wejść na pas. Nikt tutaj nie przepuszcza od tak sobie pieszych, nie? No w Grecji chyba ci tutaj mieszkańcy szybko jeżdżą, dosyć szybko, są bardzo niecierpliwi. Widać, kto wynajął sobie pojazd z Europy. I w tej chwili jesteśmy na Akropolu w Lindos, tu gdzie rzesze turystów zmierzają, którzy są na Rhodos. Czy warto zobaczyć? Na pewno jest tutaj świetnie. Nad Akropolem tutaj góruje świątynia Ateny z Lindos z VI wieku przed naszą erą. Było to jeszcze za panowania Kleobulosa, który podobno był jednym z 7 mędrców starożytności. A tak w ogóle jak popatrzycie dookoła, to zobaczycie, jak tu jest zróżnicowany styl architektoniczny. Dzieje się to tak dlatego, bo czytałem, że były tutaj różne okresy, hellenistyczne, bizantyjskie, osmańskie i jeszcze tam inne. I to taki jest powód tego. Zatoka Świętego Pawła, to właśnie tutaj Święty Paweł miał po raz pierwszy ponoć dotrzeć na Rhodos, gdzie zapoczątkował chrześcijaństwo na tej wyspie. No i tutaj mamy te słynne białe budynki w Lindos. Ja je robię z góry, z Akropolu. Świetne są te tam zakamarki w środku, uliczki jedna na drugiej. Można się pogubić, takie małe labirynciki. Białe domy są niezwykle charakterystyczne. To, że są białe, to widać na pierwszy rzut oka, nie? Ale że są też niskie, z wąskimi brukowanymi uliczkami. No, takie kurde labirynty z tego, co tutaj widać, nie? Mnóstwo tutaj jest sklepików, restauracji i różnych kramików z duperelami, nie? I wyczytałem też, że w XVII i XVIII wieku bogaci kapitanowie statków kupieckich, jak dobrze pamiętam, budowali tutaj okazałe domy jako symbol sukcesu.
No, współcześnie też jest tak samo. Ja teraz wyszedłem między ten tłum, gdzie był, jak schodziłem z Akropolu, i teraz jesteśmy tutaj między tymi białymi domkami, te uliczki takie fajne. Zobaczcie, tu nikogo nie ma, jest bajecznie. Tak to wygląda. Wystarczy normalnie zejść gdzieś 10-20 metrów dalej i mamy takie piękne uliczki. Chodźcie dalej. A co jeszcze nieoczywistego można znaleźć na wyspie? Nie wiem, czy słyszycie to. Takim nieodzownym dźwiękiem tutaj na tej wyspie są cykady. Dźwięk cykad. Cały czas naparzają od rana do wieczora. W nocy nie wiem, bo śpię. Coś, czego u nas już od dawna nie ma. Budka telefoniczna. Jest sygnał, czyli działa. Widzę, że na kartę. Na wyspie Rodos jest bardzo dużo bezpańskich kotów. Są w różnych miejscach. Nie są płochliwe. Nie wiem, czy są dziko gdzieś żyjące, czy gdzieś potem nie chodzą. To jest bardzo dużo ich na drogach. Wszędzie, gdzie się poruszymy. W tej chwili jesteśmy w Prasunici, jest tutaj bardzo wietrznie. Zabrałem Was tutaj na sam dół wyspy Rodos. Tu jest Morze Egejskie po prawej stronie, a rzut kamieniem i jest Morze Śródziemne. Latem, gdy poziom wody jest niski, to jest to półwysep, nie? A zimą, kiedy ten przesmyk jest zalewany przez fale, no to jest tak jakby połączenie, nie? I tutaj z tego co widać jest to raj dla kitesurferów i windsurferów, nie? A ja tylko skromnie szedłem najpierw do jednego, a potem do drugiego morza. Tak, żeby zaliczyć dwa. Tak oto widać Prasunici z góry, a ja wracam w stronę Faliraki. Jestem teraz na wzgórzu, a tu na dole widać zatokę Antonego Quina, tak popularnie nazywaną. Jest piękna z góry, naprawdę piękna. Na dole nie robi takiego wrażenia jak tutaj u góry. I zjeżdżając tutaj z kaplicy proroka Eliasza, skąd mogliśmy zobaczyć zatokę Antonego Quina, jest tu bardzo stromo. I powiem Wam, że niebezpiecznie, no jak się ktoś boi tak jeździć takimi ciasnymi uliczkami, to jest nie lada wyzwanie. Nie widać tutaj tych zakrętów, auto się szybko gdzieś rozpędza. No ja akurat jadę takim małym samochodzikiem i ledwo na dwójce, a czasami na jedynce musiał wjeżdżać do góry. Ale to taka ciekawostka, kto lubi takie wyzwania, nie? To jasne, że tego kamera w ogóle nie pokazuje, ale nawet tutaj nie wiadomo, czy ktoś mi wyjedzie, czy nie. Dobra. Podjechaliśmy do 7 źródeł i żeby gdzieś przejść, to jest woda, trzeba się zanurzyć i po prostu iść dalej takim tunelem. Ale zaczekamy, aż ktoś przejdzie. Jestem w tej chwili w tym tunelu. On ma 150 metrów długości. Jeśli ktoś ma klaustrofobiczne jakieś fobie, to lepiej, żeby nie szedł. I musiałem zabrać też jedną osobę, bo dostała paniki. Bez lampki tutaj naprawdę ci co mają słabą psychę, mogą się poczuć zagubieni. I to jest po wyjściu z tunelu taka nagroda. Tak to wygląda. Woda żur, ale było warto. A tak na serio, to tuż za restauracją, po przejściu tego mostku po lewej stronie jest tych 7 słynnych źródeł. Czasami możemy tutaj spotkać pawie, nie? Chociaż ja dla tych 7 źródeł przyjechałem celowo tylko po to, żeby przejść sobie pod tym tunelem.
Postanowiłem was jeszcze zabrać tutaj w takie ciekawe miejsce. Idziemy na klasztor Sambika, ale żeby tam wejść, trzeba pokonać najpierw 300 schodów. Długich, w tym upale nie jest to takie łatwe. Dotarłem tutaj już na górę. Widoki z góry są przepiękne. Do środka nie będę teraz wchodził z kamerą. Natomiast chciałem wam powiedzieć o takiej legendzie, że kiedyś bezdzietne małżeństwo znalazło ikonę i przyszło tutaj do klasztoru się pomodlić. I stał się cud. I kobieta zaszła w ciążę. Dlatego jest to też tutaj miejsce pielgrzymek właśnie takich par, małżeństw, par, które są bezdzietne, nie mogą mieć dzieci. Przychodzą tutaj się modlić. Podobno ze skutkiem. No a będąc tutaj na klasztorze Sambika, chciałem wam pokazać tu z góry najpiękniejszą plażę na wyspie Rodos. Plaża Sambika. Czy jest tam tak pięknie? Nie wiem jeszcze, bo nie byłem, ale sprawdzę to osobiście. Za czym pojedziemy dalej, to ja tu jeszcze wrzucę kilka ciekawostek o tej wyspie. Na tej wyspie nie zawsze jest wszędzie pięknie i ładnie. Dużo jest też takich miejsc jak to tutaj. Porzucone jakieś rzeczy, śmieci. No ale to jest taki swojski klimat. Wyspa Rodos nie jest chyba zbyt przyjazna dla rowerzystów, bo dróg rowerowych tutaj nie zauważyłem. No i przez te parę dni widziałem tylko aż 2 rowerzystów, którzy jechali główną drogą. Także nie wiem, no i mimo że widziałem do wypożyczenia rowery elektryczne, to nikt z nich nie korzysta. Bardziej popularnym środkiem transportu tu są skutery i faceci, którzy jeżdżą na nich bez kasków. I będąc tu gdzieś blisko znanego naszego sklepu, warto zaopatrzyć się w zgrzewkę wody. Za zgrzewkę zapłaciłem euro 23. Normalnie w sklepach są po 3 euro najtańsze zgrzewki wody. I tu poniekąd jeszcze możemy, jak dobrze się przypatrzymy, przyobserwować stanowiska obrony. No tak, są ogólnodostępne, takie malutkie, są pochowane. Niektórych to może jest za ciekawych, niektórych nie. I tu jest ta słynna Dolina Motyli. No niby atrakcja, ale w naszym kraju tego jest mnóstwo takich dolin. Tylko że jest jedno ale. U nas nie ma motyli, a tutaj są. No i udało się zobaczyć w pełnej krasie. Żeby zobaczyć takie piękne widoki, czasami warto pozostawić samochód gdzieś tam na dole i wdrapać się na jakąś taką góreczkę. Pełno takich tutaj góreczek jest. Ścieżki też się znajdzie, bo dla chcącego nic trudnego, nie? Kamiros, Krytinia, Monolitos. Są to jeszcze takie fajne atrakcje dla miłośników ery starożytnej, które polecam także odwiedzić. No tak tu wygląda wieczorami. Jest bezpiecznie, nikt nikogo nie zaczepia, można sobie normalnie chodzić. Plaże na Rodos, z tego co ja zobaczyłem osobiście, są zróżnicowane, nie? Czasami są kamyki, czasami piasek. No czystość na tych plażach no jest taka sobie. Wydaje mi się, że u nas jest bardziej czysto. Natomiast woda jest bardzo ciepła. Zawsze można wejść bez rozgrzewki. No i też jest dosyć słona, nie? Co oznacza, że trudno jest się tutaj utopić niż w Bałtyku, ale zawsze się można utopić, dlatego trzeba uważać. Tak to wygląda tuż po wschodzie słońca. I tak na zakończenie powiem wam, że Rodos to nie tylko słońce, plaża, nie? To też jest wyspa, gdzie historia czai się za każdym rogiem. A wszędobylskie koty mają tutaj więcej do powiedzenia niż przewodnicy.
I można tak powiedzieć, że Rodos to jest taka Grecja w wersji premium, z historią, plażami, humorem i to w cenie biletu lotniczego. Tyle. No i zawsze przychodzi taki moment, że trzeba się pożegnać z wakacjami i wracać do naszej rzeczywistości.